No i witam Was w drugiej części naszego. Ja tak będę troszeczkę siedziała bokiem, żebyście więcej widzieli, bo ciężko jest zrobić takiego wysokiego anioła, żeby nie wchodzić w kamerę. No ale musimy sobie jakoś poradzić. I teraz tak, jak mówiłam, ja ten patyk przypnę na 33 cm i go przedłużymy. Gdzieś już moją piłkę przepiłam. 33 cm jest gdzieś tutaj. Może znajdę jakiś ołówek, jak nie znajdę to sobie. O, moja piłka już jest. I po prostu sobie patyk odetniemy. Nie chciałabym sobie stołu pociąć, więc może położę na tym. A ta piłka to też no tak, nawet nie wiem do czego ona jest, więc co mi popadnie pod rękę, to używam. O. I taki nam tu wyszedł patyczek i patyczek będziemy sobie montować tutaj. Jeżeli on jest, no tak jak ja mam na 1 cm wywiercałem dziurę i patyk ma 1 cm, no to sobie po prostu patyk wkręcimy i jest ok. I teraz tak, żeby nam wyszedł anioł, żeby on jeszcze był symetryczny, musimy też wiedzieć, że moglibyśmy go tam gdzieś, tą główkę do nieba podciągnąć, ale to nie o to chodzi. My potrzebujemy naszego anioła mieć w miarę symetrycznego, więc przy tej główce więcej jak na 42 cm wysokości nie możemy ją usadowić, także no, musimy sobie tutaj, mam nadzieję, że to będzie widać teraz, usadowić. No akurat mi wyszło tu 42 cm, ale może przedłużę kawałek na 43, żebyście widzieli, jak przedłużam ten patyk. I teraz tak, tu jak mówiłam, rolka z papieru toaletowego. Roleczkę rozcinamy. Wysokość tego anioła jest mierzona ze skrzydłami, czyli te 58-60 cm to są nasze skrzydła. Rolkę sobie zwijamy. Najlepiej sobie to już robić na tym patyku. Rolkę sobie nawijamy na patyk. Tak dość dociskamy, żeby ta rolka nam nie latała w każdą stronę. I nieraz sobie warto przygotować niektóre rzeczy wcześniej, no ale nie przygotowałam, więc i sobie oklejamy tą rolkę taśmą. Tutaj sobie jakby wyciskamy troszkę, obcinamy, żeby było równo. No i możemy sobie jeszcze ją porządnie pooklejać, no ale nie widzę potrzeby. Więc sobie teraz mniej więcej przykładamy. No i zjeżdżamy tak no, na 43 cm. No akurat mi wejdzie tutaj
Mi to tak wyjdzie, że ta rolka jest na końcu tego kijka, ale troszeczkę ją podniosę, o widzicie? I wtedy mamy ją w powietrzu. I żeby ta rolka nam nie zjeżdżała do takiej wysokości, jakiej potrzebujemy, to sobie tutaj można okleić pod spodem taśmą. No i wtedy ta rolka nam się trzyma i nie będzie nam zjeżdżać. No tu sobie jeszcze może ją przykleję u góry. O. I teraz będziemy zakładać na tą naszą rolkę, na ten nasz patyk, naszą główkę. I do tego już sobie przygotujemy, może sobie kawałek taśmy można przygotować. Tutaj taśmę sobie już pomału oderwać i zaczynamy działać naszą folią aluminiową. Kładziemy sobie naszą główkę na nasz stojak i z przodu paluszkiem przytrzymujemy i tak dość mocno dociskamy pierwszą warstwę naszej folii. O, tu sobie dociskamy porządnie. I tym sposobem nasza główka sobie podociskać. Nasza główka się w miarę trzyma. Ale żeby nam, broń Boże, to nie spadło, więc sobie tutaj nad tą folią tak delikatnie, tu musimy patrzeć, żeby nam to wyszło pod włosy, sobie ją po prostu przyklejamy taśmą. No, te włosy takie nieraz niefortunne są z tyłu, powinny być troszeczkę krótsze, no ale te główki są takie jakie są, więc ja staram się potem moje robić, żeby mi te włosy nie przeszkadzały, bo tam będziemy jeszcze montować rączki. No ale takim sposobem wkładamy to. No ja może trochę sprzątnę tutaj. I teraz tak. Mówi się, że powinno się mierzyć wielkość twarzy, odstęp do biustu, szyja, odstęp do biustu i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co, są prostsze sposoby zrobienia tego i nie mierzenia. Także ja sobie zawsze robię tak. Główka, to mi tutaj robi za biust. Tu mam talię i tu rozszerzam, tu tylko zostawiam kawałek talii i tutaj go rozszerzam, żeby miał bioderka. I jak to robimy? Odrywamy sobie folię, wkładamy ją sobie. Tu możemy sobie ją tak troszeczkę podtegować. I widzicie, tutaj zostawiamy ten kawałek i tutaj zaczynamy owijać w różne strony naszego anioła. Dociskamy dość mocno. To, że teraz w tej chwili on jeszcze jest z jednej strony taki, z jednej taki, to nie robi żadnej różnicy. Zaraz sobie to wyrównamy. Widzicie? Tutaj mamy, tu nam się kończy ten biust, tu mamy talię i tu zaraz robimy naszą kulkę na bioderka i pupę. Bierzemy sobie następną. I teraz przykładamy w drugą stronę. O, patrzcie. I sobie znowu owijamy naszego anioła. I teraz tak, to, że nam się tu zrobiło tak wypukle, to wcale nie jest źle, bo my potrzebujemy, ja tu pokażę nie pokażę, bo nie będę tutaj się... Potrzebujemy tutaj tych bioder potrzebujemy, żeby nam sukienka nie wisiała jak na wieszaku. Tutaj dojdą nam jeszcze ramionka, troszeczkę, także te biodra mogą być troszeczkę szersze niż te ramiona.
musimy potem zobaczyć, że tu nam dojdą jeszcze troszeczkę ręce, także żeby te biodra z tymi ramionami mogą już wtedy być w miarę równe, ale żeby nie były za wąskie. Czyli te biodra robimy tak dość na szerokość. I teraz co jeszcze musimy zrobić? No, byłoby źle, teraz mi się to jeszcze tylko lepiej, ale to wszystko się potem wyrówna. Tutaj musimy, żeby nie, z przodu deska, z tyłu deska, a na imię jej Tereska, nie zostawiamy takiej pupy płaskiej, tylko jeszcze musimy dorobić mu trochę pupy. Więc znowu bierzemy sobie folię, wkładamy i przykładamy sobie tutaj, patrzcie. I teraz znowu owijamy naszego anioła tak, żeby nam tutaj wyszło troszeczkę tej no pupy, nie? Tutaj sobie podciągamy, ja zawsze sobie trochę jeszcze tu dociskam i podciągam do góry, żeby, no tu może brzuch mu trochę spłaszczymy, bo taki anioł szczupły z przodu będzie lepiej wyglądał. Widzicie? I tu mamy ten, tu jeszcze możemy trochę dodać folii. Ale może już niedużo. Tu zakładamy znowu mu tą folię. Możemy już przejść sobie na dół i dociskamy porządnie, żeby, o, i patrzcie, dość mocne mi wyszły te biodra, prawda? Ale lepiej, żeby wyszły mocne biodra niż za chude, bo wtedy będziemy mieli no taką, no taki nie anioła, tylko wieszak. A my chcemy, żeby nasz anioł miał troszeczkę bioder, tak? I teraz, żeby nam to, bo to widzicie, tak trochę się jeździ, nie? Żeby nam to nie jeździło, można sobie założyć jeszcze tak na całości jedną folię, żeby to trzymało, ale no, możemy zrobić. Jeszcze Wam pokażę. Zakładamy więc wtedy znowu jak na początku. Tak, tak. I tą folią, tu sobie dociskamy. I tą folią zjeżdżamy na dół i owijamy ją sobie szczelnie na tym naszym patyku. No i widzicie, wyszła nam pupa, wyszły nam biodra. To, że te biodra są takie ciut nierówne, to też nie robi wielkiej różnicy. Potem w tej kiecce tego nie będzie widać. I takie potrzebujemy, naszego anioła przygotować, żeby nam sukienka fajnie leżała. Czy nam anioł na końcu wyjdzie, czy będzie wyglądał jak taka kukiełka, to zależy właśnie od tego kroku. To jest najważniejszy krok w robieniu całej figury. Także tu się przykładamy, nie obijamy się, tylko owijamy tą folią. Widzicie, no tej folii no tak dużo mi nie zeszło, prawda? 4 kawałki chyba, 5 kawałków chyba, czy 6 służyłam. No i teraz mamy tą kulkę twardą, czyli możemy sobie przystąpić już do następnej części, żeby nam się sukienka ułożyła i żeby oczywiście się to wszystko pokleiło, trzymało i utwardziło, to nie może być widać folii, więc sobie tutaj teraz tego całego naszego aniołka, tam gdzie jest folia, musimy owinąć naszą taśmą. Porządnie doklejamy. Porządnie doklejamy. No i tutaj tak jak nam się ułoży ta taśma, to sobie ją po prostu doklejcie. Nie? Tak to nam się układa. I znowu odrywamy kawałek. I teraz możemy sobie położyć już inaczej. Taśmę dociskamy, ona się dość mocno trzyma. To też chyba jest taśma z Albika, jak się nie mylę.
no, supermarketu. Można kupić w budowlanym, można kupić w Aldiku, można kupić gdzie się chce, w Actionie też są. Także to nie jest takie drogie. I teraz, o, patrzymy sobie dokładnie, żeby nasza folia była zakryta. Może nawet lepiej sobie kupić taką jaśniejszą, bo jakby Wam gdzieś przebijało potem, no to przebija Wam jaśniejszy. Te z Aldika są żółte, ale ja robię na tych żółtych i wielkiej katastrofy nie ma. I teraz robię sobie tutaj. Nieraz podwójnie założę, jak mi tam się przyklei. Także okleić trzeba porządnie, ale żeby to w tej chwili miało tam jakieś znaczenie, jak to będzie wyglądać, to bym nie powiedziała, nie ma żadnego. Także oklejamy sobie, dociskamy, gładzimy, żeby jak najmocniej nam to do tej folii doszło. No i teraz jeszcze folia na patyku. No i tak, i patrzcie, tu jeszcze mam kawałek, żeby nie było bubla. O. I mamy oklejonego nasz korpus. Teraz dołożymy rączki. I tak, na niektórzy uczą, że powinno rączki się tutaj robić i takie grube, żeby były proporcjonalne. Ja tego nie robię, a potem Wam pokażę dlaczego. Teraz założę rączki. Popatrzcie, bierzemy sobie drut, układamy go na plecach pod włosami, tak mniej więcej, żeby tu nam wychodził ten drut z ramion, a nie gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Także ona ma to ramionko wyższe, tu ma niższe, więc pilnujemy się, żeby to leżało na tym, już Wam pokazuję, pod włosami i dochodzimy do ramionek. I ja sobie tutaj w tej chwili, ja ucięłam te druty troszeczkę za długie, zaraz Wam pokażę dlaczego i co będziemy z tym robić. I tutaj teraz sobie troszeczkę rozszerzymy, wklejamy sobie ten drut do tych ramionek. Tylko no właśnie, co musimy uważać, patrzcie, to jest daleka, żeby nie wchodzić Wam w kamerę. Tu go porządnie doklejamy. Można też zrobić tak, że dokleimy sobie jedną stronę, a tutaj po prostu tą drugą stronę doklejamy sobie tak, troszeczkę go odciągamy i teraz go dopiero układamy. Także tu nam powinien wejść pod te włosy. On tak całkiem nam nie wejdzie pod te włosy, bo by nam z ramię nie pasowało. Także tam trochę nam tych włosów zakryje, ale to też nie robi wielkiej różnicy. Jeżeli mamy główkę, której włosy lepiej pasują niż ta główka, no to nie będziemy mieć problemu. A jeżeli mamy gdzieś tam główkę z włosami, które ewentualnie są za daleko i te ręce nam by gdzieś uciekały, no to robimy tak, jak Wam pokazałam. Tutaj tego potem nie będzie za specjalnie widać. Tutaj sobie jeszcze zaklejamy ten drut, no bo jednak kolor mamy taki, a nie inny. I teraz patrzcie, teraz nasz anioł już ma ramionka, może jeszcze nie tak, jakbyśmy chcieli. I teraz rączki. Rączki mierzymy sobie tak, żeby o tak gdzieś tutaj nam za tą pupę dochodziły, więc mniej więcej o tak. Jak będą troszeczkę dłuższe, to się im nic nie stanie, ale nie za długie, żebym potem nie miał takich nie wiadomo jakich wielgachnych rąk. I po prostu
przymierzamy sobie gdzie i na tej wysokości odcinamy ten drut. No tutaj drugi postaramy się odciąć. Postaramy się, bo nie zawsze tak wychodzi całkiem równo, ale to zależy od ułożenia rąk. Jak sobie potem ułożycie te ręce, to idzie po prostu zakryć. Takie złudzenie jest optyczne, że te ręce są jednakowe, a jednak nie zawsze są. Także nie przejmujcie się, że tam od razu wszystko nie wychodzi, bo no, trening czyni mistrza, jak już mówiłam w części pierwszej. I teraz tak, na rączkę, niektórzy robią taśmą, folią aluminiową, ale uważam, to nie jest konieczne. Na rączkę owijamy sobie taśmę. Patrzymy, żeby nam tutaj tylko zostało u góry ten otwór, tak? O, tak sobie tu zakładamy tą taśmę, robimy taki lejek i przykładamy. Pamiętamy, że prawa i lewa rączka, nie? Musimy patrzeć, paluch, kciuk zawsze do środka. O, i tu sobie po prostu tą rączkę przyklejamy. I teraz jak ją troszeczkę zegniemy, tu na wysokości talii, no to ona nam się tak ułoży. I robimy drugą rączkę tak samo. Taki lejek, o. I znowu dociskamy do drutu, zginamy naszą taśmę i zakładamy rączkę. O, tu dociskamy taśmę. Jeżeli byście lali sami rączki, to kochani, musicie uważać, żeby rączki już były suche, bo na mokrych rączkach, na mokrym tym gipsie, ceramice, czy czym tam się leje, ja Wam potem też pokażę, czym ja leję, nie trzymają się po prostu te taśmy. A jak, no możemy przykleić i jeżeli uważamy przy tym, no to potem jak już sobie, jak ta rączka jest jeszcze taka mokrawa, to po prostu uważamy, żeby nam to nie wypadło, a potem sobie zaraz szybko musimy już przykleić naszym utwardzaczem. No i patrzcie, i tak to mniej więcej wygląda, ale żeby te druty nam nie zostały, ja nie pogrubiam tych rąk. Wiadomo, że ramiona nad łokciami, do ramion nad łokciami ręka jest grubsza, ale zaraz będziemy zakładać tą skórkę, potem będziemy zakładać rękawki i jak założymy potem te rękawy, nawet jak próbowałam właśnie robić takiego bardzo symetrycznego anioła, to powiem Wam szczerze, że wyglądał jak po wizycie w fitness studio, nie? Że potem wyglądał jakby podnosił ciężary i no i niespecjalnie mi się to podobało. Moje anioły mają raczej te ręce dość szczupłe. A jak Wam mówię, potem to wszystko pozakrywamy i tego nie będzie widać. O, popatrzcie. I taki robimy sobie stojaczek. Ja może to tu wezmę, bo będzie przeszkadzać. No i właściwie taśmy możemy już schować, folia aluminiowa też już może zniknąć. Nie będziemy jej już więcej potrzebować. Do następnej części przygotowujemy sobie nasze kompresy. Oczywiście kupuję je w aptece, ale jak mówię, można wziąć sobie ściereczki takie do kurzu bawełniane, takie cieniutkie, są takie właśnie bawełniane ściereczki na rolkach w supermarketach, więc one też się jak najbardziej nadają. Do następnej części będziemy potrzebować już naszego utwardzacza. No i rękawiczek, a to wszystko już możemy usunąć. Także widzimy się w następnej części. Mam nadzieję, że wszystkie Wasze anioły już nabierają formy.
Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za chwilę.